nie ma możliwości wspierania drugiego człowieka, leczenia drugiego człowieka bez własnej stabilności. Sytuacjami związanymi z torturami, z gwałtami wojennymi. Zginie jego osobowość, ponieważ ubiera nie swoje ubrania i nagle zacznie być nie tą osobą. Zburzone domy, zdewastowane drogi. To przekracza po prostu ludzkie możliwości, które czasami mogą być rozumiane przez pryzmat pewnych retraumatyzacji. Żeby po prostu odpocząć, znaleźć swój własny balans, zarówno ból wnoszony przez pacjenta, jak i nasz własny ból. Pamiętam jednego pacjenta, który rozwinął w sobie objawy urojeń związanych z faktem, że zginie jego osobowość, ponieważ ubiera nie swoje ubrania i nagle zacznie być nie tą osobą. Także czasami obserwujemy takie obrazy, które są naprawdę zupełnie nowe i które po prostu wiążą się z tymi specyficznymi warunkami, w jakich jesteśmy. Czy patrzymy na to wszystko, co się pojawia w terapii w Polsce, wśród polskich naszych pacjentów, czy w Polsce wśród ukraińskich ludzi, którzy przyjechali do naszego kraju, czy w Ukrainie, wśród tych, którzy tam zostali. I trochę tak jest, że w tej naszej polskiej populacji rzeczywiście my obserwujemy znacznie więcej lęków, niepokoju, problemów z nastrojem, które czasami mogą być rozumiane przez pryzmat pewnych retraumatyzacji. A kiedy patrzymy na to, co się dzieje z naszymi pacjentami, ukraińskimi pacjentami, którzy chcą w Polsce, to niestety coraz więcej zaczynamy obserwować takich obrazków związanych jednak z objawami PTSD. Pojawiają się pewne dekompensacje psychotyczne, których obrazy kliniczne są niestety bardzo takie związane z tym wszystkim, co wojna niesie, z takim wszystkim, co jest naprawdę bolesne i czasami bardzo straszne. A jeszcze inna sytuacja tak naprawdę jest w Ukrainie. Ponieważ w Ukrainie, oprócz tego wszystkiego, co my mamy tutaj w Polsce, oprócz tego wszystkiego, co było zawsze, dochodzi bardzo, bardzo dużo takich zgłoszeń, takich potrzeb związanych z poszukiwaniem radzenia sobie z najtrudniejszymi sytuacjami. Z sytuacjami związanymi z torturami, z gwałtami wojennymi, z utratą dzieci, z dziećmi na froncie, z takim codziennym lękiem o życie i przeżycie. I to jest coś, czego my w tej części świata tak naprawdę nie widzieliśmy w ciągu ostatnich 85 lat. W tej całej historii wydaje mi się, że potrzebujemy pamiętać, że zdrowie psychiczne jest naprawdę fundamentalne i tego się nie da odbudować od tak. Zburzone domy, zdewastowane drogi my możemy odbudować w miarę szybko, jeżeli oczywiście mamy na to środki finansowe. Ale odbudować stabilność psychiczną danej jednostki, danej osoby, to jest zdecydowanie bardziej złożony proces. I żeby ten proces mógł w ogóle zaistnieć, my potrzebujemy zdrowych psychoterapeutów. Psychoterapeutów, którzy mogą być w kontakcie z sobą, z własnymi emocjami, z własnymi strategiami przetrwania, ale też z własnymi czynnikami rezyliencji. To jest niezwykle ważne, bo naprawdę bez tego my nie mamy narzędzi wsparcia nawet najbardziej straumatyzowanych społeczeństw. Potrzebujemy pamiętać, że my wszyscy jesteśmy ludźmi. I oczywiście jako psychoterapeuci po latach naszych szkoleń mamy trochę więcej doświadczenia w rozumieniu siebie i w rozumieniu naszych własnych technik stabilizacji i odnajdowania spokoju nawet w takich najtrudniejszych momentach. Jednakże są takie sytuacje, które są w stanie przekroczyć
okno tolerancji każdego z nas. Absolutnie każdego z nas, bez względu na doświadczenie i bez względu na zasoby, które na drodze naszej edukacji i naszego zawodowego doświadczenia ogarniamy i gdzieś zdobywamy. Potrzebujemy pamiętać, że w czasie wojny i w czasie pokoju my tak naprawdę pracujemy w zupełnie różnych warunkach. Kiedy idę do gabinetu, tutaj, w naszym Lesznie, oczywiście jest tak, że w każdej godzinie przychodzi kolejna osoba. I oczywiście tak jest, że każda kolejna osoba przychodzi ze swoim własnym światem, ze swoim własnym cierpieniem. I oczywiście jest tak, że wymaga to kontynuowania tego bólu. Jednakże po zakończonym dniu każdy z nas tu w Polsce może wrócić do swojego domu, do swoich najbliższych, a po to, żeby odpocząć, żeby po prostu odpocząć, znaleźć swój własny balans i swoje własne sposoby regulacji. A zupełnie inna historia jest, kiedy pracujemy w takich warunkach, w których naszą realnością staje się wojna, staje się bombardowanie, staje się rzeczywistość otaczającej nas przemocy, która się wdziera nie tylko w życie naszych pacjentów, ale też i w nasze osobiste życie. I to jest niezwykle trudne, kiedy realność naszych pacjentów zaczyna się przeplatać z naszą realnością, ponieważ my jako psychoterapeuci potrzebujemy wtedy oddzielić to, co jest naszym procesem, od tego, co jest procesem naszych pacjentów i jednocześnie znaleźć siłę, aby w tym samym momencie skontenerować zarówno ból wnoszony przez pacjenta, jak i nasz własny ból. I czasami to przekracza po prostu ludzkie możliwości. Pomimo całego bagażu doświadczenia, wiedzy i umiejętności. Wydaje mi się, że jedyną możliwą szansą na pracę terapeutyczną psychoterapeutów, którzy pracują w warunkach wojny, jest stworzenie możliwości do stabilizacji. Nie ma możliwości wspierania drugiego człowieka, leczenia drugiego człowieka bez własnej stabilności. Jeżeli my nie pomożemy tym, którzy leczą, ci, którzy potrzebują tego leczenia, zostaną sami. Cała ta historia przypomina mi pewnego rodzaju piramidę. Taką piramidę dawania wsparcia. Trochę tak jest, że w społeczeństwie, które nie jest ogarnięte wojną, ta piramida jest taka dosyć czytelna. To są nauczyciele, superwizorzy, którzy wspierają psychoterapeutów, psychoterapeuci, którzy wspierają pacjentów, pacjenci, którzy bardzo często wydelegowani przez system, często wspierają własne rodziny i własny system i pracują na rzecz ich. A jednakże w warunkach wojny, w warunkach bestialstwa, które trudno bardzo często opisać jakimikolwiek słowami, my potrzebujemy zauważyć, że ta piramida nie jest perpetuum mobile, że my potrzebujemy znaleźć sposób, w jaki sposób wspierać tych, którzy wspierają kolejnych. My potrzebujemy w jakiś sposób znaleźć drogę do równoważenia i do balansowania tego poziomu bólu, który dotyka każdego człowieka, bez względu na zawód, w kraju ogarniętego wojną.